Cześć kochani, dzisiaj będziemy malować krowę. Piękne stworzenie, jakim jest krowa. Jeżeli spodobał Wam się film, pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę, komentujcie, piszcie co jeszcze chcielibyście namalować oraz zasubskrybujcie nasz kanał. Dzięki, zabierajmy się do roboty. Już jestem gotowy w fartuchu. A teraz pokażę Wam najpierw naszą paletę. Będziemy dzisiaj malować w takich kolorach. Będzie to biały, czerwony, rudy brąz, czarny, niebieski, ochra i ciemny brąz. Duży pędzel i zaczynamy od tła. Tło będzie niebieskie. Najpierw pierwszą warstwą zakryjemy sobie wszystkie elementy, które będą tłem. Później będziemy pracować nad światłami i cieniami. Mamy już pierwszą warstwę. Teraz od razu przecieniujemy niektóre miejsca, inne zostawimy jaśniejsze i tam, gdzie są niedomalowane jeszcze elementy, spróbujemy dołożyć więcej farby drugą warstwą. Mieszam brąz z czarnym i z niebieskim. Tworzę ciemniejszy kolor niebieski. Od spodu chcę wprowadzić troszkę cienia. Dobieram czarnego. Czyszczę pędzel. Teraz niebieski z białym. Rozjaśnimy górne partie obrazu. Więcej bieli. I resztę czystym niebieskim poprawiam tam, gdzie jeszcze niektóre miejsca są prześwitujące, niedomalowane.
Super, tło jest gotowe, możemy przechodzić do krowy. Biorę troszeczkę mniejszy pędzel. Zaczniemy od najjaśniejszych kolorów na górze. Będzie to biały, delikatnie tylko zmieszany z czarnym, żeby utworzyła mi się taka jasna szarość. Wypełniamy pierwsze podkłady. Dopieram bieli. Widzicie? Te brzegi mieszają mi się jeszcze z moim wciąż mokrym tłem, co tak naprawdę da nam naturalne oświetlenie tej krowy dzięki niebieskiemu niebu. Dobrze, teraz zaczniemy dodawać ochry do bieli i będziemy pomału przechodzić w te kremowe kolory. Woda, więcej bieli. Pod okiem musi być troszkę ciemniej, dlatego użyjemy tego ciemnego brązu wymieszanego z tym kremowym kolorem. I tutaj też dodamy takie przetarcia, delikatne cienie. Druga strona będzie zaciemniona, tak samo jak sugeruje nasze tło, dlatego zrobimy ją już trochę ciemniej. Więcej tego ciemnego brązu i tutaj mocne, ciemne kolory. I musimy w jakiś sposób teraz przejść do tego koloru głównego, więc będziemy dodawali coraz więcej jaśniutkich kolorów, coraz więcej bieli. Czyszczę pędzel, tłukam go w wodzie. I czystą bielą z delikatną domieszką czerwieni staram się stworzyć przejście. Super! Teraz położymy sobie pierwsze kolory na uszach. Rudy wymieszane z ochrą.
i z drugiej strony już troszkę ciemniej. Do rudego dodam ciemnego brązu więcej. To musi być już w cieniu. Tu jeszcze więcej ciemnego brązu. I dodamy trochę cienia przy samej głowie krowy z tej strony. Teraz środki uszu jako pierwszą warstwę wypełnię czarnym. Ładnie mi się zakryje, nie będę musiał już tego poprawiać nie wiadomo ile razy. I drugie ucho. Pobieram wody, żeby być w stanie precyzyjniej zrobić tutaj brzegi zaostrzoną linią. I to samo zrobimy z oczami. Do oczu biorę troszkę mniejszy pędzel. I drugie oko. Woda, czarny. Od razu możemy właściwie zrobić dokładnie to samo z dziurkami w nosie. Tutaj z czarnego przejdziemy czerwień z bielą od razu, żeby miał łagodne przejście kolorystyczne. Więcej czerwieni z bielą, to samo z drugiej strony. Od razu poprawię czarnym te najmocniejsze wszystkie cienie, linie. I tutaj zaznaczymy też fragment jej szyi. A po środku przejdziemy z powrotem do brązów. Pobieram sobie 3 moje brązy i jaśniejszym brązem robimy światło. Super, mamy już szyję.
Teraz możemy zabrać się za to ciało, w tym czasie troszkę mi podeschną te elementy, żeby się już nam za bardzo nie mieszały. Ciało będzie trochę jaśniejsze, dlatego wycieram pędzelek. Zbrudziłem go już czarnym, więc trzeba go wytrzeć. Zaczynając od góry, góra będzie najjaśniejsza. Tutaj ochra z bielą. Potem będziemy przechodzić w kolor rudy. Jeszcze dalej idzie rudy. A na dole już mieszanka rudego z brązem, tym ciemniejszym. I taki podkład jest w porządku, później poprawimy go kolejną warstwą. Teraz możemy przejść tutaj do pyszczka. Wycieram pędzel i pobieram biały z czerwonym. Pomieszamy sobie tutaj i kładziemy pierwszy podkład na pyszczek. Spód pyszczka będzie ciemniejszy, dlatego wymieszamy tą czerwień jeszcze z bielą i z czarnym. Będzie taki szaro-bordowy kolor.
I ściemnimy też sobie trochę tutaj z drugiej strony. Super. I teraz zrobimy to samo tutaj z dołem. Ten fragmencik na górze będzie troszkę jaśniejszy, a reszta będzie w cieniu. Podkład jest gotowy. Zaraz przejdziemy do kolejnej części, ale zrobię sobie króciutką przerwę. Dla Was to będzie oczywiście tylko mgnienie oka. Podkłady wyschły, możemy działać dalej. Pierwsze co zrobimy, to będzie troszeczkę przecieniowanie sobie tutaj tej góry. Wymieszam biały z ciemnym brązem, tak żeby tutaj w niektórych miejscach poprowadzać delikatne cienie. A później pójdzie szpachla, więc nie będzie tego tak mocno widać. I już drugimi warstwami będę sobie wzmacniał te pierwsze bazowe kolory. Przejście do jaśniejszych. Wycieram pędzel. Ochra z bielą i z szarościami. I czysta biel. Z tej bieli przejdziemy sobie znowu trochę w ochrę. Pod spodem dodamy jeszcze cienie. Teraz na spodzie tej buźki prowadzimy światło. Tak samo tutaj na górze. I tutaj na brzegach tej wargi.
Mieszam ochrę z bielą i robię przejście. I trochę ochry. Tu jeszcze troszkę wprowadzimy, żeby nam się bardziej zaokrąglił ten policzek. Czyszczę pędzel i pobieram sobie bardzo jaśniutki róż. Dodamy światło na nosie i tutaj na brzegach tych dziurek. Po prawej od razu te kolory jeszcze troszkę prześwitują. Biały z czarnym i czerwonym. I więcej czarnego i czerwonego na spód. I tak samo zrobimy tu z szyją, bo widzę, że też jeszcze jest przezroczysta. Okej, super. No i teraz przejdziemy do uszu. Ochra z bielą. Nałożymy światło u góry na ucho. I poniżej więcej ochry, żeby było trochę cieplej i ciemniej. I dół ucha już troszeczkę z rudym brązem mieszamy tą ochrę. Końcóweczka będzie tu przy samej głowie ciemniejsza, dlatego że głowa musi nam rzucać w sposób naturalny trochę cienia na to ucho. No i jeszcze tu przy samym wnętrzu dodamy też troszkę tego cienia, będzie naturalnie się to łączyło. Ciemny brąz. W środku ucha zrobimy takim mocno ciemnym brązem delikatne zarysowania włosów, takiego futra. I czarnym przy brzegach zrobimy tak, żeby nam to ładnie przechodziło jedno w drugie, żeby nie było takie agresywne i mocne. Zrobimy sobie przejście. I zabieramy się za drugie ucho. Drugie ucho, tak jak mówiłem, będzie ciemniejsze. Poprawię tylko te pierwsze podkłady kolejnymi kolorami. Rudy z ciemnym brązem.
Na górze możemy dodać tylko delikatne światełka. Super. Teraz poprawimy jeszcze kolejnymi warstwami to ciało. Wezmę sobie już ten większy pędzel, będzie mi łatwiej, sprawniej to zrobimy. I góra będzie to ochra z bielą. Później rudy. Rudy wciąż przemieszane z ochrą. I reszta będzie już zakryta ciemniejszym brązem. Zmieszam go z rudym. W ten sposób mamy poprawione podkłady. Dodam sobie od razu tutaj w środku tych dziurek w nosie, przy okazji poprawimy czarny, łagodniejsze przejścia. Żeby zaznaczyć też, że coś się dzieje w środku, teraz dokładam do tego czarnego i mieszam to, żeby łagodnie przechodziły w siebie te dwa kolory. I samym czarnym poprawiam resztę, żeby ładnie to po prostu zakryło drugą warstwą. Teraz poprawię jeszcze jedną warstwą oczy w ten sam sposób. Mam tu kilka niedomalowanych miejsc, też je poprawię czarnym z wodą. Wzmocnimy sobie też tutaj kolory, będzie większy kontrast. Super, teraz jeszcze ciemniejszym brązem, wymieszanym z rudym, ale już takim ciemnym, wzmocnię też cień tutaj rzucany przez głowę na ciało. Mniejszym pędzlem dorobimy teraz odblaski w oczach. I na sam koniec dodamy trochę szpachli.
Szpachlą, tak jak wiecie, pracujemy na grubo. Wycisnę sobie jeszcze trochę więcej czystej bieli, szczególnie tutaj nad głową popracujemy u góry. Nakładam na płaską stronę szpachli na grubo bieli i będziemy sobie wzmacniać tutaj najmocniejsze światła, wyciągać trochę włosy. I boczkiem szpachli mogę sobie ponakładać takie cieńsze linie, sugerujące właśnie włosy i sierść. Teraz przejdziemy sobie oczywiście do tego koloru podstawowego, więc dodam tutaj bieli ochry i czerwieni. Troszkę mi się to ściemni. Taki kremowy kolor. I nałożymy sobie też w tych partiach troszkę szpachli. Super. Teraz to samo zrobimy tutaj na pyszczku, więc będzie więcej czerwieni. Więcej farby na grubo. Troszkę nałożymy tego jeszcze na uszy i na ciało. Na ciało to będzie po prostu ochra z bielą i na uszach bardzo podobnie. Dalej trochę zmieszamy to z rudym. Potrzebuję więcej rudego.
I jeszcze parę rzeczy wykończymy sobie tylko pędzlem jako takie ostatnie detale. Żółta ochra z białym. Wracam do troszkę większego pędzla. Dodamy jeszcze parę cieni. I nasza krowa jest gotowa. Tak mi się zrymowało. Teraz podpisik i krowy pod pachę i do domu. Gotowe. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał i dać łapkę w górę. Piszcie też w komentarzach, jeżeli chcielibyście, żebym namalował dla Was jakieś konkretne obrazy. Do zobaczenia.